Cześć wszystkim, chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj znowu pooceniali troszkę widzów. Dzisiaj na tapet wjeżdżają nam skoki startowe, także zapraszam do oglądania. Tak jak w ostatnim odcinku z tej serii, dzisiaj znowu bohater to jest jedna osoba, jest to Pływak Masters. No i jesteśmy na etapie doskonalenia skoków, wyszukiwania błędów i poprawiania tego, co się tylko da, więc zobaczmy sobie, co my tu mamy. Mamy przygotowanie na słupku, ustawienie jest jedna noga z przodu, jedna noga z tyłu, więc jest to ten bardziej, nazwijmy to, nowoczesny sposób skakania. Kiedyś, jakbyśmy jeszcze zerknęli na Igrzyska Olimpijskie, czy tam Mistrzostwa Świata, takie lata 70., 80., wszyscy zawodnicy raczej skakali z dwóch nóg. Jeszcze nawet do niedawna w Sydney chyba już była to tylko jedna osoba w finale na jakimś dystansie, taka Midana utkwiła, która wykonywała skok obu nóż, a teraz przyjmuje się, że jest to skok po prostu jednonóż. Tutaj mamy najbardziej klasyczny wariant słupka, czyli słupek po prostu lekko zwrócony w dół z takim lekkim kątem nachylenia. Powierzchnia tego słupka jest dość śliska, bo jest to plastik z takimi małymi wypustkami, więc czasem można się ślizgać, no ale to nic, tak to po prostu już jest. Więc mamy tą pozycję tutaj startową. Rozstaw nóg, patrząc z tej perspektywy, jest ok. Ważne, żeby te nogi nie stały nam w jednej linii, no bo wtedy nasza pozycja będzie bardzo niestabilna. Lekko tylko wiatr powieje przez uchylone okno i możemy się przewrócić. Więc warto trzymać ten rozstaw nóg tak, żebyśmy czuli się stabilnie stojąc na tej platformie. Następna sprawa, na którą to jeszcze sobie zwrócimy uwagę, jest taka, że palce tutaj od dłoni lekko tylko nam znajdują się za tą krawędzią. Mogły być troszkę niżej, szczególnie podczas komendy na miejsca. Tu następuje jeszcze ten moment ustawienia. Nogą tam szuka, jakby z tyłu jeszcze miała być ta platforma, ale niestety jej nie ma, więc tak się po prostu chcemy spiąć. No i teraz będzie ten moment oddania skoku. Co tutaj jako pierwsze można zauważyć? No po pierwsze możemy zauważyć to, że trochę za bardzo mamy te plecy zaokrąglone. Warto by mieć je bardziej proste. Warto by troszkę, to jak zobaczymy z boku szczególnie będzie widać, zwiększyć troszkę kąt nachylenia przed oddaniem skoku startowego. I warto by w momencie, kiedy oddajemy ten skok, wykorzystać przy tym również nasze ręce. Można to zrobić najłatwiej przenosząc je w momencie odbicia takim powiedzmy ruchem do motylka, przełożyć te ręce górą i wtedy wpaść w wodę, bądź też, co ja też wykorzystuję pływając samemu i skacząc, jest to po prostu odbicie się również z tych paluszków tutaj, ale później przeniesienie rąk dołem, nie górą tylko dołem, to takie są powiedzmy dwie techniki przenoszenia tych ramion. No i dobrze, co my tutaj mamy? Jest sygnał tam na miejsce, załóżmy, no i będziemy teraz skakać. Zupełnie niewykorzystane ramiona, warto by je wykorzystać, ale tutaj widać, że one się odkleiły jeszcze my zanim finalnie opuściliśmy słupek. Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, gdzie jest nasz wzrok. Wzrok, tam gdzie pokażę, tam przeważnie powinniśmy wpaść. Jeśli my patrzymy tutaj, to raczej dużo dalej nie uda nam się skoczyć. Czyli jest ten moment wybicia, powinniśmy patrzeć dużo dalej. Głowa ma jeszcze dużo czasu, żeby być domkniętą między ramiona, więc można by było wykorzystać to odbicie właśnie z rąk jeszcze ze słupka. Ta nóżka już prawie prosta, druga wyrzucona do góry, co jest jak najbardziej ok. Powinniśmy w momencie skoku tą nogę, co jest z tyłu, wyrzucić mocno do góry. Ale ewidentnie jest to za bliski skok, zdecydowanie jest to za bliski skok, no bo tak jak już mówiliśmy sobie wcześniej, wzrok nam patrzy tutaj, więc dużo dalej nie polecimy. Padamy w wodę, czy głowa zdążyła się domknąć między ręce? Chyba nie. Jeszcze zobaczmy to w zwolnionym tempie. No niestety nie. Głowa nam wpada jak taki peryskop odstający w wodę. Warto by ją domknąć z dwóch stron między ramiona. Zawsze to zmniejsza troszkę opór czołowy w momencie wejścia w wodę. Noga, ta co była z tyłu, mocno nam zarzuciła, co jak najbardziej było ok, ale później się ugięła i druga zamiast dołączyć do niej i obie proste wpaść, to po prostu dołączyła do niej też w pozycji ugiętej, no i weszliśmy w wodę tak jak weszliśmy.
Także z tego filmu tyle. Najważniejsze punkty. Wpadamy z nogami nie ugiętymi, tylko wyprostowanymi. Głowę w momencie wpadnięcia w wodę mamy domkniętą między ramiona. Wykorzystujemy ręce podczas odbicia i dodatkowo staramy się bardziej nachylić do przodu przed skokiem i mieć troszkę bardziej wyprostowane plecy. Tu może to wynikać troszkę z małej ruchomości, z małego rozciągnięcia w naszych kończynach dolnych, stąd też ta pozycja na słupku wygląda tak, a nie jest ona taka, że biodra są jeszcze wyżej, my jesteśmy niżej, jesteśmy w stanie ugiąć ramiona tutaj z przodu, żeby po prostu tak naładować i szybko wystrzelić i wtedy oddać ten właściwy skok. Ok, to jest pierwszy film. Mamy tutaj drugi film. Pozycja jest taka sama, to samo ujęcie. Tu już był minimalny taki zaakcentowany czas zejścia w dół, ale znowu, no ręce opuszczają, jak jeszcze nogi są tutaj, więc równie dobrze moglibyśmy sobie to darować i stać z rękoma wyprostowanymi. To nic nam jakby tutaj nie daje. Wzrok już tutaj nam patrzy troszkę dalej, jest bardziej głowa domknięta. Ta noga, co była z tyłu, mogłaby bardziej pociągnąć ten ruch do tyłu, do góry tutaj do tyłu, no ale w miarę. No i tu wpadamy i tutaj też brakuje nam złączenia nóg. Są ugięte, troszkę mniej niż były, no ale to nadal jeszcze nie jest to. Skok jest troszkę lepszy pod kątem schowania głowy między ręce, natomiast pozycja tutaj to powinna być taka pozycja strzałki. Jakbyśmy ją sobie tutaj narysowali, to tak to właśnie powinno wyglądać. Niestety od strzałki sporo odbiega. No i tutaj wpadamy sobie w wodę, te nogi są ugięte. Nie, są takie metody. Ja sam kiedyś tak byłem uczony, że wręcz tuż przed samym wpadnięciem w wodę te nogi trzeba było ugiąć, a na końcu wyprostować, że to powiedzmy miało nam dawać jeszcze mocniejsze przyspieszenie na wejściu, ale mnie to nie przekonuje. Ja osobiście na sobie sprawdziłem oba sposoby skakania i najlepiej mi się po prostu sprawdza. Jest to najskuteczniejsze wpadnięcie z nogami wyprostowanymi tutaj jak strzała. Dzięki temu zaraz po wejściu w wodę można już rozpocząć te kopnięcia delfinowe, tą pracę podwodną i według mnie jest to dużo bardziej korzystne niż robienie takiego uderzenia jeszcze przy wpadnięciu w wodę. I tak mamy duży impet, a dodatkowy jeszcze taki bodziec dodany jest w stanie po prostu nas tylko spowolnić, według mnie. Ok, no i tutaj już mamy inne ujęcie. Mamy ujęcie już ze słupka, który ma tą stopkę z tyłu. Jak widać są tutaj różne sposoby regulacji. Najlepiej je sobie ustawić wedle własnych preferencji metodą prób i błędów. Ten pierwszy stopień tutaj by był za mały, powiedzmy, ten rozstaw. Z kolei ten ostatni mógłby być za duży, ale jak mówię, jest to kwestia indywidualna. Co tutaj możemy zaobserwować, jeśli chodzi o samą pozycję jeszcze przed wykonaniem skoku? Są tutaj jakieś przyruchy robione dodatkowe, huśtanie się, patrzenie, czy nikt nie płynie. Ok, raczej, jeśli zależy nam na jak najszybszym czasie reakcji, nie robimy czegoś takiego, że stojąc na słupku w takiej, nazwijmy to, pozycji neutralnej, cofam biodra, ładuję i dopiero strzelam. Tak przeważnie można zaobserwować, jak zawodnicy uczą się dopiero skoku startowego, to uważałem, że jak się tak naciągną, to mocniej skoczą. Może coś w tym minimalnie jest, ale mówię może, natomiast jest to nieporównywalnie, jest to po prostu niekorzystne w porównaniu z tym, jeśli mielibyśmy się pochylić mocno do przodu i na sygnał start od razu oddać skok, a nie na sygnał start się cofać i dopiero skakać. A jak wiemy, po komendzie na miejsca nie wolno nam wykonać żadnego ruchu, więc takie coś po prostu by nam nie przeszło. Tutaj zdecydowanie plecy są zaokrąglone, po prostu biodra powinny być w górze, mniej więcej tutaj, gdzie ta platforma, tak między tą platformą a lustrem, natomiast cała reszta powinna być zwrócona ku dołowi. Za bardzo mamy tutaj zgiętą kończynę dolną prawą. Ten kąt zgięcia w stawie kolanowym jest zdecydowanie tutaj mamy prawie, że kąt prosty, tak? On jest zdecydowanie za mały, powinien być większy, bardziej zbliżony do kąta rozwartego. Im bardziej się pochylimy do przodu, tym ta noga z przodu prawie, że będzie prosta. To mamy aż za duże to ugięcie. Ok, no i mamy teraz start, mamy na miejsca start, przeniesienie ramion dołem bez wykorzystania ich właściwie w momencie odbicia. To jest tylko odklejenie ich. No ale dobrze, zbieramy się.
Tutaj wydaje się, że wszystko będzie ok. Głowa by mogła się troszkę bardziej chować między ramiona, ale jak widać jest jeszcze na to troszkę czasu. Wpadamy w wodę, tu już widać, że coś może nie grać, bo ta noga już się tak nam nienaturalnie po prostu zgięła. No i wpadamy i druga noga zamiast dołączyć do tej prostej, to dołącza. No i w sumie koniec końców wpadamy równo, tylko równo troszkę jakby to miało być takie zadanie, że po wskoczeniu mamy zrobić kopnięcie nogami do delfina. Więc tak po prostu nie chcemy robić. Dotąd jest ok, ale ta noga prosta już powinna być gdzieś tu w górze, tak? A ta druga po prostu do niej dołączyć. Nie dołączyć do tej ugiętej, bo wtedy dwie wpadają źle. No i głowa, tak jak wcześniej mówiliśmy, jak tutaj jeszcze leciała i było wszystko do uratowania, to została już w tej pozycji do końca, czyli po prostu rozbiliśmy się głową o wodę. Tak też nie chcemy robić, bo to jest dodatkowy opór i przez to po prostu jest nam dużo ciężej później rozpocząć pracę podwodną. Więc tak nie robimy. I mamy kolejne ujęcie z tego samego boku. Zbieramy się tutaj. Też nas jakoś tak strasznie gibie na tym słupku. Za długo zdecydowanie się tutaj zastanawiamy na takie rzeczy. Jeśli chcemy wykonać skok, to warto to zrobić zanim wejdziemy na słupek, rozegrać to wszystko w naszej głowie, tak żeby tylko wejść na słupek i po prostu zrobić swoje, bo im się dłużej zastanawiamy, tym bądźmy szczerzy, ta pozycja nie jest zbyt dogodna, żeby w niej zostawać za długo, więc po prostu tego robić nie chcemy. Stoję sobie tutaj, jeszcze jedną nogę mogę postawić sobie na murku, drugą mogę już postawić na słupku, patrzę na wprost przed siebie, analizuję sobie w głowie, jak chcę to zrobić i jak jestem gotowy, no to wchodzę i po prostu oddaję skok i dopiero później rozmawiamy. Nie zastanawiam się tak długo w tej pozycji, bo będzie tylko gorzej. Ok. No i znowu mamy odbicie, znowu mamy brak wykorzystania ramion, właściwie tylko takie przeniesienie ich. No można poznać nawet chociażby po tym, że tutaj ramiona są prawie że w 100% wyprostowane. Warto by było mieć je bardziej ugięte. No i dobra, oddajemy skok, do tego momentu znowu wydaje się, że powinno być ok. Głowa powinna być już domykana przez ramiona, przez co też te ramiona będą dalej i po prostu dalej wejdziemy w wodę. Noga, która jest z tyłu początkowo ładny wykonuje ruch, ale później dochodzi nam do zgięcia, no i wpadamy tak jak wpadamy. Tak nie chcemy, no bo jeszcze raz mówię, po prostu będziemy uderzać udami, nogi się wyprostują gdzieś tam pod wodą, ale koniec końców według mnie to nie jest po prostu korzystne. Jeszcze jedno ujęcie, patrząc od tyłu. Patrzymy od tyłu, żeby zwrócić uwagę na to, na co jeszcze nie mieliśmy okazji, czyli na tą nogę, która jest tutaj. Ona jak najbardziej może być tak lekko pod kątem, może być równolegle, tak samo jak ta, troszkę jakbyśmy takie szyny mieli, ale te ręce tutaj powinny być dużo bardziej ugięte. Mamy sygnał na miejsce, mamy odbicie. Już można zobaczyć, że to załamanie w biodrach właściwie nie ma szans się stać, dlatego że zawodnik celuje od razu pod siebie. Mówi się, że chcemy takim skokiem tygrysa to załatwić, czyli do góry jest ten moment taki, ta oś obrotów względem właśnie naszych bioder, tam ona się odbywa i dopiero chcemy wpaść w wodę. Tutaj tego zupełnie nie ma, dlatego nie ma też czasu za bardzo na zgięcie tych bioder, bo one od razu nam lecą tu w dół. No, tu może jest lekkie zgięcie, no ale widać jak to już później wygląda, tak? Więc po prostu w tym momencie musimy mierzyć tak wzrokiem, żeby pierwsze co to, żeby nasze ciało poszło do góry, do przodu i dopiero później jest ten punkt załamania, gdzie osią obrotu są nasze biodra i dopiero jest wejście w wodę. Więc tutaj tego brakuje. Nogi są rozłączone w momencie wpadania, powinny być złączone, no i powinny być wyprostowane. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało ten film. Zainspirował mnie on do tego, żebyśmy za tydzień pokazali sobie taką przyspieszoną metodykę ze skoków. Od września pojawi się kalendarz nowych szkoleń u mnie. Będzie tam informacja odnośnie szkolenia ze skoków, natomiast my sobie pokażemy taką przyspieszoną metodykę, gdzie te rzeczy, o których sobie tutaj mówiliśmy, można by wyeliminować stosując niektóre ćwiczenia i cofając się troszkę wstecz, czyli nie będąc już na słupku w tej pozycji startowej, tylko cofnąć się parę kroków, żeby dobrze przepracować niektóre elementy i dopiero wtedy zacząć skakać ze słupka. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień do materiału poświęconego skokom startowym. Cześć!